Souls-like, ale bez soulsów. Roguelite, ale bez rogue. Battle Royale, ale bez battle. Gra jako usługa, ale bez usługi. Tym właśnie jest Elden Ring Night Rain. Kiedy myślę Souls-like, widzę grę, która daje mi mnogość buildów i zachęca do eksperymentowania. Kiedy myślę Souls-like, widzę grę, która angażuje mnie w lore w sposób nieoczywisty, zachęca do czytania opisów przedmiotów, a także przyglądania się rycinom, rzeźbom, czy nawet architekturze budynków. Kiedy myślę Souls-like, widzę grę, w której jak umrę, to odradzam się przy ogniskach albo na ławeczkach. Kiedy myślę roguelike, widzę grę, w której każdy run jest inny, a ta różnorodność i randomizacja sprawia, że pojawia się syndrom jeszcze jednej rundki. Kiedy myślę roguelike, widzę grę, w której dropy synergizują się ze sobą. Patrzę na ciebie, Brimstone, IPK i Ludovico. Kiedy myślę roguelite, widzę grę, w której jest angażująca meta-progresja, odblokowywanie nowych leveli, itemów, umiejętności bohatera, rozbudowywanie hubu, co będzie dodawało kolejny dodatkowy content. Kiedy myślę Battle Royale, widzę grę na zasadach Last Man Standing z dużą liczbą graczy na jednej mapie. Kiedy myślę Battle Royale, widzę grę, gdzie można strategicznie dobrać miejsce startowe, w którym momencie wyskoczysz z busa i gdzie polecisz. Nie zapomnij podziękować kierowcy. Kiedy myślę Battle Royale, widzę grę z trawersowaniem dostosowanym do jej szybkiego gameplaya. Tyrolki, rifty, kible. Elden Ring Night Rain nie jest Souls-like'iem. Elden Ring Night Rain nie jest roguelike'iem ani roguelite'em. Elden Ring Night Rain nie jest w końcu również Battle Royale. Ale Elden Ring Night Rain inkorporuje elementy tych gatunków w całkiem ciekawym, eksperymentalnym blendzie. 7 miesięcy temu, gdy po raz pierwszy Night Rain został nam pokazany na The Game Awards, po słowach Jeffa, że to miałoby być co-op action adventure, pozwoliłem sobie wyprorokować, że będzie to roguelite. Modliłem się wtedy o syndrom jeszcze jednej rundki oraz ciekawą metaprogresję, tak żeby nawet po pokonaniu tych 8 bossów granie w to dalej było angażujące i wynagradzające, żebym czuł się zachęcony nie tylko gameplayem, ale też collectiblami i unlockablami. Niestety twórcy mieli na to zupełnie inny pomysł. Dostaliśmy relikwie, ale takie, które faktycznie w jakiś sposób odmieniają gameplay, możemy policzyć na palcach. A do tego jest meta na najlepsze. Dostaliśmy remembransy, które odblokują nam mało angażujące lore postaci i które polegają na porozmawianiu z NPC w roundtable, rozwiązaniu jakiejś zagadki, albo znalezienie czegoś, albo zabicie kogoś w Limwelt. I w sumie jedyne co nam to odblokuje to relikwie i kielichy umożliwiające podpięcie innych kolorów pod postać. Cały system metaprogresji opiera się na tych relikwiach i sprawia, że ta gra jest fundamentalnie wadliwa. Bo co niby ma mnie zachęcić do wrzucania kolejnych godzin w tę pozycję po pokonaniu wszystkich bossów? Relikwia, która mi daje Dexterity plus 2, ulepszone Criticale plus 1 czy Stone Sword Key na starcie? No dobra, klucz akurat jest spoko. Czy może ma mnie zachęcić rzekomo roguelike'owy system wyboru plus 10% HP, plus 20% więcej leczących flasków, czy może przywoływanie gwiazd podczas chodzenia? Te cyferki są kutasa warte. Te cyferki nie zastąpią mi satysfakcjonującego uczucia towarzyszącemu pokonaniu mega szatana z jakimś crazy as OP buildem wykorzystującym nieznaną wcześniej synergię pomiędzy itemami w Isaacu. No dobra, ale czy w takim razie coś w ogóle działa w tej grze? Tak. Walka jest nadal bardzo przyjemna, uzależniająca wręcz. Dokładnie tak samo jak w OG Elden Ringu. A do tego możemy sobie gankować bossów we trójkę. Jest to czasem wymagające, ale też satysfakcjonujące. Ekspedycje są intensywne, bardzo szybkie i o ile na początku to sprawia, że są mega chaotyczne, o tyle przy większej znajomości mapy i tego jak ona działa stają się bardzo ustrukturyzowane i zoptymalizowane. To są oczywiście plusy dodatnie i plusy ujemne, bo o ile ja lubię tę intensywność i że trzeba być skupionym praktycznie przez cały run, o tyle też odbiera to tej nieprzewidywalności. Mega kościół, fort, Everjail, mały kościół, field boss jeśli będzie po drodze, 5. level, dół zamku, chyba że będzie tam Bellbearing Hunter to wtedy odwrót, talizman z zamku i poziom 0 i po drodze do bossa z pierwszego dnia może jeszcze jakiś fort albo obóz. Gamba. Duże ryzyko, duża nagroda. Często żeby run był jak najbardziej optymalny musimy zaryzykować. Musimy zrobić geja w ostatnim momencie albo jakiegoś field bossa lub obóz już wewnątrz burzy. Wprowadza to dodatkową adrenalinkę i kiedy się uda jest w kurwę satysfakcjonujące. Gorzej jak się nie uda i wszyscy umrą, wtedy jest to rozczarowujące i jako że często te ryzykowne kole są moje, to też czuję się jakbym był najgorszym współnightfarerem i przeze mnie cały run jest przegrany. Zawód życia. Zmarnowałem pół godziny z życia moich ziomków.
Wall climbing jest spoko, nawet całkiem intuicyjny i szczerze to chciałbym to teraz w Elden Ringu. Nie wiem jak bardzo by to zepsuło balans, ale nie obraziłbym się, gdyby to dodali z premierą Tarnished Edition. Eventy Shifting Earth to jedyna rzecz, która w jakiś sposób wpływa na mapę. Generalnie jest ona dość powtarzalna, więc chociaż w ten sposób możemy zaznać jakiejś różnorodności. Zmienia to gameplay w taki sposób, że zazwyczaj podczas drugiego dnia zamiast robić inne rzeczy, to ciśniemy do eventu i ewentualnie robimy coś po drodze, jak na przykład Loretę przed Noklateo. No ale też nie obędzie się bez mojego narzekania, bo te eventy mają zazwyczaj jeden określony route do przejścia ich. W Noklateo będziemy biec prosto do Astela, po drodze zrobimy Black Knife Asasyna, a czasem też bezgłowego trolla, a na wyjściu zrobimy jeszcze Nox Dragon King Soldiera. W kraterze pobiegniemy prosto do Fire Prelate'ów, po drodze zaliczając kościół, a później na sam dół do Magma Wyrma. Rotted Woods to swoisty boss rush, a w Mountain Tops znajdziemy perki pod Caligo, bo w przeciwnym razie robienie tego nie ma nawet za bardzo sensu. To sprawia, że ekspedycje, nawet z Shifting Earth Eventem, po jakimś czasie są bardzo repetytywne i mamy wrażenie, że całość to po prostu bardzo długi, około 40-minutowy runback, tylko po to, by umrzeć na bossie finałowym i rozpocząć wszystko od nowa. A jeśli już powiedzieliśmy od rozpoczynania od nowa, to nie możemy sobie nawet wybrać miejsca, w którym zaczniemy grę. Gdy zobaczyłem na zwiastunie, że ptak przynosi nas do Limwelt, to myślałem, że chociaż będziemy mogli wybrać moment, w którym z niego skaczemy, na wzór wyskakiwania z busa z Fortnite. Ale nie, trafiamy w ściśle określone miejsce, raz lepsze, raz gorsze, najczęściej przy obozie, który pozwoli nam wbić drugi level. Odejmuje to strategiczny element początkowy od całego routingu, który jest główną, najważniejszą mechaniką tej gry. Ptaki, z których korzystamy w trakcie ekspedycji, nie są wcale lepsze, mają określoną ścieżkę, po której się poruszają, a ich start też jest w określonych miejscach, więc jeszcze trzeba do nich dotrzeć. Czy nie lepszym pomysłem byłoby dodanie ich jako mechaniki, że sami moglibyśmy je przywołać, nie wiem, raz na dzień albo na ekspedycję, tak żeby raz czy dwa podczas całej ekspedycji móc po prostu strawersować mapę z jednego końca na drugi? Bo sam traversing mapy to jest kurwa kryminał. Można powiedzieć, że generalnie opiera się on na spirit streamach, bo tylko one pozwalają na, powiedzmy, że w miarę szybkie dostanie się na wyższe poziomy i chociaż jest ich całkiem sporo, tak czasami trzeba okrążać górę naokoło, żeby się do nich dostać. Często mamy do wyboru to albo żmudne wspinanie się po nagrobkach i tak czy inaczej marnowanie tak cennego przecież czasu. Czasu, który marnujemy również czytając opisy dropów, na co w ogóle tutaj nie ma czasu. Burza nieprzerwanie depcze nam po piętach i owszem, wprowadza to adrenalinkę, ale ileż to razy umarłem będąc już w burzy podczas czytania dropu z bossa. Tutaj nie ma czasu na czytanie, zwiedzanie, bawienie się w archeologów, podziwianie environmental storytellingu, a w przypadku odkrywania lore to właśnie to jest dla mnie najbardziej angażujące i interesujące. Przez brak tego aspektu w ogóle straciłem chęć zagłębiania się w to, czym też można było rzec gry od FromSoftu stoją, czyli lore. No ale dobra, może to po prostu nie jest gra do odkrywania lore'u, tylko do szybkich, intensywnych, napakowanych adrenaliną i ryzykiem ekspedycji. I nawet jeśli nie rozkminimy sobie tutaj jaki build chcielibyśmy ogarnąć, to zawsze możemy rozkminiać w jaki sposób następnym razem lepiej zoptymalizujemy naszą trasę. Czyli ten element nauki i wyciągania wniosków z naszych błędów znany z serii Soulsborne Kiroring w jakimś sensie nadal tu jest, no tylko może trochę w innym sensie niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I nie zrozumcie mnie źle, ja w Night Trainie bawię się naprawdę dobrze. Co prawda nie jest to gra, której mogę poświęcić więcej niż kilka godzin dziennie, bo takie 2-3 rany są dla mnie absolutnie wystarczające. Jak sobie pomyślę, że znowu mam optymalizować trasę w ciągłej adrenalinie tylko po to, żeby zawalczyć znowu z Adelem, to mi się kurwa odechciewa. Odechciewa mi się też na myśl walki z Gladiusem, Marisem czy Caligo, a z Gnosterem to w ogóle wypierdalać. Tak dobry soundtrack do tak chujowego bossa. Walki, które naprawdę enjoyowałem, to były walki z Librą, Fulgorem i Heolstorem. One były naprawdę świetne. Ale tak jak już ustaliliśmy, ja wolę walczyć z bossami normalnych rozmiarów i nie gimmickowymi. Wolę Slave Nightgale'a niż Midira. Wolę Artoriasa niż Bed of Chaos. Nie, że trzeba ganiać za jakąś ćmą albo kurwa jebany Animus pojawia się i znika i wchodzi w Gnostera albo Faurtisa i trzeba go bić właśnie podczas tej czynności, choć swoją drogą soulsiarze chyba nie podzielają mojej opinii, widząc jak spuszczają się nad walkami ze smokami, gdzie kamera nie ogarnia, albo z multibusami.
Ale w tym enjoyowaniu jest bardzo ważna jeszcze jedna rzecz. Dobór teamu. Moje ekspedycje zupełnie różniły się od siebie w zależności od stopnia porozumienia i skoordynowania teamu. Zazwyczaj gram z ziomkiem na głosowym i matchmakujemy sobie trzeciego, co swoją drogą na początku w okolicach premiery było kurwa drogą przez mękę. 20, 30, 40 minut w kolejce, ciągłe rozłączanie gier, no to były jakieś kurwa jaja. Jak na 10 godzin w grze miałem 4 godziny w ekspedycji. Na szczęście problem został rozwiązany po kilku tygodniach. Nadal zdarzy się, że okazjonalnie kogoś wyrzuci z gry, ale raczej to już się nie zdarza, a kolejka rzadko kiedy zajmuje dłużej niż minutę. Brak duo to też kryminał. Na szczęście to zostanie lub zostało już rozwiązane, jeśli oglądacie ten film po 30 lipca. Ale do czego zmierzałem, to to, że czasami ziomek, którego nam dobiera, potrafi w zasadzie kierować grę, a czasami ją psuć. Jeśli trafiasz do gry z ogarniaczami, którzy słuchają się pingów i faktycznie idą tam, gdzie jest ping, to jest połowa sukcesu. A do tego grają jak totalne kozaki, korzystają z ultów wtedy, kiedy powinni i niekiedy czują prawie przegraną już rozgrywkę. Czasem jednak zdarzą się ludzie, którzy po tym jak umrzecie na pierwszym levelu w geju, po prostu wyjdą z gry. Czasami to nawet nie trzeba umierać, po prostu obrażą się i wyjdą. Zawsze daję im jeszcze chwilę czasu, czy może czasem ich serwery nie wyjebały, ale zazwyczaj i tak nie wracają. A co do pingów na mapie, to też czasami są zbugowane i nie widać co zostało spingowane, dopóki nie najedziesz na znacznik. No ale to powiedzmy, że to nie jest jakiś fundamentalny problem. Problemem za to jest pierdolony Bellbearing Hunter, zazwyczaj zmiatający całe party przed 12 levelem. Ja wiem, że to w głównej mierze skill issue, ale na 5 levelu, podczas robienia dołu zamku, gdy pojawia się on, to jest natychmiastowy odwrót, to nie ma sensu. Porozmawiajmy jeszcze o klasach. Jakie są waszymi ulubionymi? Jakie lubicie? Którymi gracie najczęściej, a którymi w ogóle? Ja mainuję Duchess i nawet lubię ten gameplay, gdzie szybkie napierdalanie daggerkiem odpowiada temu szybkiemu tempu tej gry. Wilder jest bardzo waniliowy, więc też kiedyś sobie nim pykałem, jest to chyba najlepszy i najprostszy entry point z innych Soulsów. Guardian jako tank, gimmickowa Recluse, egzekutor kataniarz, łukmistrz Iron Eye, przywoływacz Revenant i wielki młot Rider. Te klasy nie są złe, ale też nie są jakieś wybitne. No ale dobra, to jest mój taki osobisty problem, bo ja mam tak ogólnie w grach, gdzie mam do wyboru postać, a nie mogę sobie sam dostosować pod siebie tego playstylu, co akurat Soulsy mi w 100% dawały. No ale tak jak mówiłem w filmie o Night Rain z grudnia, że w tej grze należy się przestawić z myślenia o tej grze jak o Soulsach i trzeba na nią spojrzeć z trochę innej perspektywy. Perspektywy blendu gry typu Extraction z elementami roguelike, z elementami soulsowymi, z elementami Battle Royale, ale też z elementami gry usługi. From Software zarzekało się od samego początku, że to nie będzie gra usługa, że nie będzie mikrotransakcji. Również i w grudniowym filmie przewidziałem, że pomimo tych zapewnień pewnie zobaczymy DLC i przecież za co wylała się na From Software fala krytyki, że kupując Deluxe Edition dostajemy DLC jako kota w worku, nie wiedząc co może się w nim znaleźć. Ale szczerze? To będzie kontrowersyjna opinia, bo mówię to jako zagorzały przeciwnik mikrotransakcji i Battle Passów, ale nie wiem, czy tej grze nie pomógłby właśnie model Fortnite'owy w utrzymaniu i zaangażowaniu player base'u. Model free to play z przepustką sezonową, z mnogością skinów, eventami, dropiącym dopaminowym shitem, gdzie na każdym kroku coś dostajemy, ale co nie jest pay to winem i co nie psuje ogólnego doświadczenia z gry. No ale nie wyobrażam sobie wtedy narzekań fanów, których krzyki chyba byłyby słyszalne na samej Shibui w Tokio, gdzie mieści się siedziba Fromu. Zamiast tego dostaliśmy więc dosłownie garstkę skinów do każdej postaci. Część z nich to prawdziwy fanserwis, bo mamy Artoriasa czy Solera, no ale na przykład do Duchesski, którą pykam, te skiny są mocno średnie. Darkgrave i ten skórzany są jeszcze spoko, ale nie są wybitne. Zamiast tego dostaliśmy ulepszonych bossów Everdark Sovereign w rotacji. Ja tego chyba nawet nie chcę komentować. Dropie z nich co prawda inna waluta, za którą możemy kupić samo gówno, aktywować Shifting Earth Event, albo uwaga, kupić te same skiny co za podstawową walutę. Nawet nie ma ekskluzywnych skinów dla wyjadaczy. Bossy zmieniają się co tydzień, ale nadal to są te same bossy, które już widzieliśmy, tylko że ulepszone. A przecież ja bym się w ogóle nie obraził, gdyby zrecyklingowali więcej bossów z poprzednich gier, skoro i tak już dostaliśmy gówno pająka z DS2, czy Blast from the Past, Gaping Dragona, a nawet jakbyśmy dostali coś z Shadow of the Earth Tree. No właśnie, bo gdzie są rzeczy z Sote? Poza Hipciem i Jodą nie ma nic zupełnie. Mam nadzieję, że w DLC do Night Raina powrzucają inne rzeczy i że dostanę klasę z Light Great Swordem albo bronię hand to hand. Czy to DLC będzie w stanie jednak naprawić fundamentalne wady mechaniku podstawy tego gameplaya? Nie wiem, ale szczerze na to liczę, bo ta gra ma naprawdę potencjał, z tym, że do tej pory zmarnowany i naprawdę chciałbym enjoyować każdy z tych ranów. Żeby przegrane ekspedycje po prostu nie dawały poczucia zmarnowanych 40 minut cennego czasu. A tymczasem
Wracam do Isaaca.